Cześć, nazywam się Michał Sadowski, od ponad 10 lat pasjonuję się fotografią. Dziś przygotowałem dla Was materiał na temat fotografii mobilnej, czyli takie dobre praktyki, sztuczki, podpowiedzi, jak wykonać najlepsze zdjęcia właśnie urządzeniami mobilnymi. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Samsung. Parę lat temu marka zauważyła, że korzystam z ich urządzeń. U mnie to był wtedy czas Samsunga Note 10 Plus. Jakiś czas później zaproponowali mi, żebym dołączył do ambasadorów marki. W międzyczasie pojawił się pomysł tego, żeby nagrać taką kompilację dobrych praktyk na temat fotografii mobilnej, no i stąd ten materiał. Na początek warto podkreślić, że większość zasad z klasycznej fotografii ma również zastosowanie w fotografii mobilnej, czyli wszelkie takie zasady jak zasada trójpodziału, gdzie przez ekran prowadzimy dwie linie poziome, dwie linie pionowe, dzieląc ekran na 3 równe części w pionie i w poziomie. I wtedy punkty, w których te linie się przecinają, to są punkty, w których najlepiej umieszczać nasz obiekt, czy takie jakby kluczowe miejsca na naszej fotografii właśnie znajdowały się w tych punktach. Do tego pominiemy trochę takie podstawy jak prosty horyzont. Oczywiście jest takich zasad więcej, jak na przykład linie prowadzące przez zdjęcie, które tak trochę prowadzą uwagę użytkownika od dołu zdjęcia do góry lub od góry do dołu. Pierwszym z poważnych tematów, którym się dzisiaj zajmiemy, jest światło. Światło jest absolutnie kluczowe dla fotografii, zresztą fotografia z łaciny to jest malowanie światłem, więc czasami to samo miejsce przy różnych warunkach pogodowych, przy różnym tak naprawdę świetle może dać kompletnie różne efekty. I tu jest taki przykład, jeden z moich ulubionych przykładów, zdjęcie, które wykonałem na przejściu kolejowym niedaleko miejscowości, w której mieszkamy. To jest, widzicie, linie prowadzące przez zdjęcie, no i widzicie to samo miejsce sfotografowane w 2 różnych momentach. Ciężko aż uwierzyć, że jest to samo miejsce. Ciężko uwierzyć, że to miejsce potrafi tak się zmienić przy zachodzącym słońcu na wprost tych torów. To oczywiście nie było łatwo wyczekać taki moment, w którym to słońce zachodzi idealnie wzdłuż torów. Musiałem sobie sprawdzać to w aplikacji, do której później Wam dam linka, dzięki której można sprawdzać sobie, o której porze, w którego dnia w roku możemy spodziewać się zachodu słońca w idealnym miejscu, na które liczymy. Inny przykład, jeden również z moich ulubionych, zdjęcie tutaj drzewa, które pokazałem tutaj przez Street View i które nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia, ale w połączeniu z posadzonym wcześniej rzepakiem, z wschodzącym słońcem i z taką lekką mgiełką i rozszczepiającym się światłem potrafi dać naprawdę niesamowity efekt. I to są bardzo dobre przykłady na to, że światło jest tak naprawdę wszystkim i że czasami bzdurne, czasami bardzo prozaiczne miejsce przy odpowiednich warunkach pogodowych nabiera niesamowitego efektu. W kontekście światła i urządzeń mobilnych warto podkreślić, że przeszły one w ostatnich latach naprawdę daleką drogę i dużo lepiej radzą sobie z dość wymagającymi warunkami świetlnymi. Tutaj kilka przykładów. Zdjęcie, które wykonałem S22 Ultra na Islandii i są to dość trudne warunki świetlne, bo jest to wnętrze jaskini, z której u góry pada światło, więc ta góra jest bardzo łatwa do tego, żeby ją przepalić. Cienie są dość ciemne, więc trzeba było je troszeczkę wyciągnąć, a mimo to telefon dał sobie bardzo dobrze z tym radę. Inny taki przykład to zdjęcia fotografowania dworu, czy gdzieś tam przyrody, ale z wnętrza budynku. Historycznie, robiąc tego typu zdjęcie, zawsze trzeba było wybrać, czy chcemy, aby widoczna była przyroda za oknem i wtedy nic, co jest w środku pomieszczenia, nie jest widoczne, czy może chcemy, by widoczne było pomieszczenie, a wtedy przyroda jest prześwietlona i nie widać w zasadzie nic za oknem poza bielą. W tej chwili mamy coraz częściej możliwości, żeby jednak uchwycić jedno i drugie i wtedy coraz częściej można liczyć na takie kompozycje, w których ten zakres dynamiczny jest całkiem niezły. I tutaj mała dodatkowa porada. W Galaxy Store pojawiła się aplikacja Expert RAW, która pozwala na robienie zdjęć w plikach RAW, które zawierają jeszcze więcej informacji niż taki klasyczny plik RAW, który wykonywany jest przy użyciu
trybu profesjonalnego. Tam jest wciskanych jeszcze więcej informacji, więc jeszcze większe możliwości mamy wyciągnięcia jakichś kształtów z cieni czy z tych jasnych części zdjęcia. Także bardzo fajna aplikacja, polecam, zacząłem z niej korzystać i rzeczywiście w przypadkach, w których mamy jakby dobrze wyspecyfikowany kadr, można szybko sobie ją uruchomić i zrobić zdjęcie, które zawiera jeszcze więcej danych. Tam taki przeciętny plik RAW zajmował około 30 MB, więc naprawdę całkiem pokaźny plik, który pozwala na późniejszą, jeszcze bardziej widowiskową obróbkę takiego zdjęcia. Kolejną dobrą praktyką, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, jest coś, co z braku laku nazwałem gimnastyką. I chodzi o to, że jak wykonujecie zdjęcie, im łatwiej jest je zrobić, na zasadzie wyciągnąć telefon, zrobić, schować, tym słabsze będzie zdjęcie. Im bardziej musicie się nagimnastykować, im bardziej gdzieś musicie kombinować, przechodząc, kombinując, zbliżając się do ziemi, żeby trawa była w pierwszym planie i może pokazać jakąś taką nietypową perspektywę, tym lepsza będzie fotografia, więc jest to coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę. Różnica pomiędzy zdjęciami, które są wykonane tak po prostu z ręki, versus jednak gdzieś kombinowaliśmy, żeby znaleźć jakąś taką nietypową perspektywę, nietypowy kadr. To jest naprawdę duża różnica i warto o tym pamiętać. Kolejny temat to tryb portretowy, który historycznie był elementem, w którym telefony absolutnie nie miały czego szukać. Zawsze bezlusterkowce, czy lustrzanki, czy dowolne aparaty z wymiennymi obiektywami, gdzie mogliśmy zainstalować obiektyw o relatywnie szerokiej przesłonie, jasny obiektyw, do którego wpada dużo światła, mogliśmy odcinać nasz obiekt, czy jakąś osobę, którą fotografujemy, od tła, uzyskując efekt takiego rozmycia, które w większości z nas kojarzy się z takimi, powiedzmy, profesjonalnymi zdjęciami portretowymi. I to jest efekt, którego telefony nie mogły uzyskać, mając relatywnie małe obiektywy o często wysokiej przesłonie, gdzie wpada relatywnie mało światła. Tu z pomocą smartfonów przyszły algorytmy, które potrafią oddzielić nasz obiekt, na który fotografujemy, od tła, tak aby symulować efekt rozmycia tła i symulować ten efekt, który typowo uzyskujemy dobrymi obiektywami portretowymi, takimi jak 50 mm 1.4 czy 85 mm 1.4, czyli takimi obiektywami, które typowo są wykorzystywane w fotografii portretowej. I przyznam szczerze, że te tryby portretowe testowałem już w telefonach od lat. Tryb portretowy w Note 10, od której zaczynałem przygodę z Samsungiem, w ogóle mi się nie podobał. Ten algorytm odcinania tła od tej postaci, którą fotografowałem, nie był moim zdaniem dobrze dopracowany, ale to, w jaki sposób ten tryb działa dzisiaj i w jaki sposób w S22 Ultra, czy nawet w podstawowym S22 jest wykorzystany, jest naprawdę niesamowite. Kiedy zaczęliśmy robić tego typu zdjęcia portretowe na Islandii, byłem w szoku, jak dobrze radzi sobie z odcinaniem tła od głównej postaci. I oczywiście w niektórych przypadkach, kiedy mamy na przykład postać z rozwianymi włosami, nie zawsze algorytm jest w stanie rozpoznać, który włos faktycznie należy do postaci, a który gdzieś tam jest elementem tła i czasami może się pogubić, ale generalnie efekt w przypadku tych algorytmów portretowych zdjęć jest naprawdę niesamowity. Dużo rzadziej zabieram aparat gdzieś w teren, na jakieś spacery, dużo częściej łapię się na tym, że myślę sobie, że wystarczy wziąć telefon, bo czy będę robił zdjęcie żonie, czy dzieciakom, to ten tryb naprawdę jest wystarczający i daje niesamowity efekt, który w wielu przypadkach ciężko jest nie pomylić z właśnie efektem dobrego aparatu czy dobrego obiektywu. Kolejny element, którego chciałem dotknąć, jest mocno subiektywny, bo dotyka stylu. Mój preferowany styl jest przepełniony minimalizmem. Ja bardzo lubię zdjęcia w klimacie minimalistycznym, bo lubię, kiedy ten minimalistyczny wymiar zdjęcia podkreśla to, co chcemy pokazać na zdjęciu, czyli jakby widzimy przede wszystkim ten główny obiekt, który gdzieś jest pokazany na zdjęciu, czy to jest osoba, czy to jest statek, czy to jest jakaś jeszcze inna rzecz.
to jednak ten minimalizm sprawia, że ten nasz główny obiekt zdjęcia gdzieś tam wychodzi na pierwszy plan dużo bardziej niż w przypadku zdjęć, na których po prostu dużo się dzieje, na których jest dużo jakichś różnych elementów, niekoniecznie potrzebnych, niekoniecznie wnoszących coś do zdjęcia. Jeśli chcę pokazać osobę, która idzie po pustyni, no to staram się wybrać takie miejsce, gdzie przede wszystkim jest osoba plus pustynia, niekoniecznie gdzieś tam jeszcze jakieś domy, jakieś jeszcze inne elementy, które odciągają uwagę użytkownika gdzieś poza zdjęcie, więc ten minimalizm naprawdę pojawia się często i co ciekawe, minimalizm moim zdaniem może być również kolorystyczny. To nie tylko chodzi o ilość elementów, które są na zdjęciu, nie tylko chodzi o to, żeby zawsze znaleźć jakieś puste pole, puste gdzieś tam góry pokryte śniegiem czy pustynie, ale minimalizm może być również kolorystyczny. Często na tych moich zdjęciach ci, którzy kojarzą mnie gdzieś tam z Instagrama, pewnie zwracają uwagę, że zawsze mam rażący kolor kurtki i trochę zbitą saturację, czyli trochę zbite kolory na wszystkich innych elementach, tak żeby również poprzez te kolory wyeksponować ten główny obiekt na zdjęciach, które robię. Kolejny duży element, który pojawił się w fotografii mobilnej stosunkowo niedawno, to teleobiektywy i oglądając historycznie masę różnych poradników na temat fotografii mobilnej, zauważyłem, że najczęściej radzi się, żeby nie korzystać z zoomu, bo rzeczywiście najczęściej ten zoom jest cyfrowy i on drastycznie obniża jakość zdjęcia. Od niedawna natomiast mamy w telefonach dostęp, czy stosunkowo niedawno mamy dostęp do teleobiektywów 5-10-krotnych, dzięki którym jesteśmy w stanie jakby wycinać z naszego zdjęcia w pewnym sensie rzeczy, na których nam nie zależy, rzeczy, które są niepotrzebne, które nic nie wnoszą i to również jest trochę powiązane z tym minimalizmem, o którym mówiłem wcześniej, tak aby można było separować obiekt, na którym najbardziej nam zależy, od rzeczy, które są nieistotne, wycinając fragment, w którym ten obiekt się znajduje. No i takim przykładem są oczywiście zdjęcia księżyca, czy tutaj macie przykład maskonura na Islandii, którego sfotografowałem z dość dużej odległości, bo są to zwierzaki, które raczej niekoniecznie przepadają za ludźmi, więc szybko uciekają, a tu przy użyciu optycznego zoomu mogłem naprawdę przybliżyć się sporo i zrobić zdjęcie, gdzie ten ptak jest bardzo mocno wyeksponowany. Ptak mocno wyeksponowany to chyba nie brzmi najlepiej. Kolejny arcyważny element to obróbka zdjęć jeszcze na urządzeniu mobilnym. Urządzenia mobilne przeszły naprawdę kolosalną drogę, jeśli chodzi o możliwości obliczeniowe, jeśli chodzi o obsługę takich programów jak Lightroom czy Snapseed, możliwość pracy na dużo większych plikach, dużo większych zdjęciach. Wspominałem o tych dużych zdjęciach powstających przy użyciu tej aplikacji ExpertRAW. Teraz przy użyciu nowych telefonów jesteśmy w stanie obrabiać te zdjęcia jeszcze na telefonie, nie musimy zgrywać ich na desktop i obrabiać przy dużej mocy obliczeniowej, bo telefon w 100% do tego wystarcza. Ja osobiście korzystam z kilku aplikacji, przede wszystkim Adobe Lightroom. Lightroom mobilny jest takim, powiedzmy, standardem wśród profesjonalnej obróbki fotografii. Większość funkcji, które są dostępne na desktopie, są dostępne również w aplikacji mobilnej. Jest też darmowa aplikacja Snapseed, która ma naprawdę kolosalne możliwości. Jeszcze zanim zacząłem korzystać z Lightrooma, korzystałem ze Snapseeda i do dziś chwalę sobie go bardzo i czasami szybciej jest mi coś zrobić w Snapseedzie niż odpalać mobilnego Lightrooma, gdzie tak trzeba trochę bardziej importować zdjęcia, eksportować i tak dalej. To w Snapseedzie czasami jest to dużo szybsze. Do tego rozbudowie uległy natywne narzędzia do obróbki zdjęć wewnątrz telefonu, więc takie rzeczy jak kadrowanie, jakaś tam poprawa kolorów, saturacji, kontrastu jest oczywiście, no ale ja szczerze polecam Snapseeda czy Lightrooma mobilnego, bo dają niesamowite możliwości obróbki, czy na przykład manipulowania poszczególnymi kolorami. I tu pomyślałem, że podzielę się z Wami darmowymi presetami, które przygotowałem na podstawie tego, jakie są moje preferencje, jakich presetów ja używam, jakie stworzyłem sobie do szybkiej obróbki zdjęć właśnie na telefonie, więc możecie je znaleźć w linku poniżej. Warto podkreślić jeszcze jeden ważny element, który często przemawia za urządzeniem mobilnym względem aparatu. Jest to waga. Zabranie tego typu urządzenia na jakiekolwiek wyprawę, na jakiekolwiek wyjście jest naprawdę dużo łatwiejsze niż noszenie mojego plecaka. Używam Low Pro Protactic 450W, który pewnie znacie, jest jednym z najpopularniejszych plecaków fotograficznych. No i
taki mój przeciętny plecak waży między 10 a 20 kg, w zależności od tego, czy jeszcze napakuję drona, zapasowe baterie do drona, jakiego drona wezmę ze sobą, więc możliwość zastąpienia większości tych urządzeń tego typu telefonem jest naprawdę gigantyczną możliwością i zacząłem się łapać na tym, że coraz częściej nie chce mi się brać całego sprzętu, nie chce mi się go nosić na plecach, pomijając już to, że plecy zaczynają boleć mi od noszenia tego sprzętu, ale w przypadku niektórych wyjść, czy w tej chwili umówmy się, w większości wyjść, wystarcza mi coraz częściej to urządzenie. I przyznam szczerze, że nie do końca wierzyłem w to, że tak będę się zachowywał. Jestem takim typem prepersa, który lubi być przygotowany na dowolną opcję, więc w plecaku mam zawsze kamerę sportową, oczywiście 3-4 obiektywy, bo nigdy nie wiem, czy będę potrzebował teleobiektywu, czy szerokokątnego, czy może jakiejś stałki do portretów. Do tego oczywiście dron, może jeszcze dorzucić kamerę 360 stopni i tak dalej. I często jakby przygotowując się na wszelkie możliwe ewentualności, ogromnej większości z tego sprzętu nie korzystałem, a jednak smartfon potrafi pokryć większość tych takich głównych zastosowań, które mam i tak naprawdę dopiero na wyjeździe na Islandię, gdzie testowałem sobie S22 Ultra w takich typowych sytuacjach, w których wcześniej byłem z bezlusterkowcem, mogłem zauważyć, że byłem w stanie w zasadzie każde ze zdjęć, które zrobiłem bezlusterkowcem, odtworzyć przy użyciu Samsunga i nie widziałem często różnic między tymi zdjęciami. I oczywiście czasami w zależności od tego, jakie macie bezlusterkowce, jest oczywiście może trochę większa rozdzielczość, choć tutaj też mamy tryb ponad 100 megapikselowy, jeśli akurat sobie go wybierzemy. Natomiast jakby w takim podstawowym zastosowaniu, jakim dla mnie jest wrzucenie zdjęcia na Instagrama, Instagram Stories, czy gdzieś tam do galerii na swoją stronę internetową, no to często tych różnic nie widziałem, więc dla wielu przypadków ta waga ma naprawdę kolosalne znaczenie. Jest takie dobre powiedzenie, że najlepszy aparat to taki, który masz przy sobie, kiedy najbardziej go potrzebujesz i to trochę oddaje to, o co nam chodzi, jeśli chodzi o dostępność, jeśli chodzi o tą wagę, która sprawia, że w zasadzie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu mamy przy sobie teleobiektyw szerokokątny i taki jakby podstawowy obiektyw, czy nawet ten tryb portretowy, który jest ekwiwalentem takiej, czy namiastką takiego stałoogniskowego obiektywu typu 85 mm 1.8. I jeszcze jedna mała uwaga, ja w tym klipie skupiłem się oczywiście na fotografii mobilnej, natomiast coraz częściej urządzenia mobilne mają naprawdę niesamowite funkcje wideo. Ja przy okazji lubię też kręcić wideo, przyznam, że fotografią zainteresowałem się nawet później niż wideo. W zasadzie pierwsza moja przygoda z taką produkcją treści to były właśnie treści kręcone kamerą sportową i to były klipy wideo. Dopiero później zainteresowałem się fotografią, więc takie trochę nietypowe przejście od wideo do fotografii. Natomiast to wideo nadal mi pozostało i te możliwości, które dają nowe urządzenia mobilne, są naprawdę gigantyczne. Oczywiście możliwość nagrywania w 8K, możliwość nagrywania w 4K w trybie ze zwolnieniem, dzięki którym jak montuję filmy, być może jeśli subskrybujecie ten kanał, to być może widzieliście mój wideoprzewodnik z Islandii, gdzie naprawdę więcej niż kiedykolwiek klipy, które tam były pokazywane, były kręcone właśnie urządzeniem mobilnym. Wtedy to były kręcone S21 Ultra i S22 Ultra i to jest naprawdę niesamowite, że mamy w tej chwili pod ręką tego typu możliwości, których efekt często można pomylić z efektem naprawdę profesjonalnego sprzętu, profesjonalnych kamer do nagrywania wideo. Co więcej, często proces tworzenia zdjęć fajnie jest uwiecznić też w formie takich zakulisowych nagrań, którymi możemy wzbogacić swoje na przykład Instagram Stories czy Reelsy, które w tej chwili generują większość zaangażowania na Instagramie, czy też filmiki, które potem niosą się na TikToku czy na Facebooku. Także ta produkcja treści wideo jest, myślę, absolutnie kluczowym elementem, niezależnie od tego, czy interesujecie się tylko fotografią, jednak to wideo idzie w parze i gdzieś tam daleko od niego nie możemy uciec. Dodatkowa porada. Jednym z najczęstszych pytań, jakie dostaję, jest to, w jaki sposób trafiam na fantastyczne warunki pogodowe. Mgiełka,
oczywiście wschodzące słońce, jakieś nisko zawieszone chmury, które pozwalają sprawić, aby na przykład wierzchołek góry wystawał ponad chmury i tworzył taką trochę oazę w chmurach. Tego typu elementy dużo łatwiej wychwycić, jeśli mamy dostęp do garści narzędzi pozwalających w pewnym sensie przewidywać to, jaka będzie pogoda i pomagają trafić na warunki, na to światło, od którego zacząłem dzisiejszy filmik, w miejscu, w którym sobie to wymarzyliśmy. I teraz garść aplikacji, garść takich skromnych porad, która jest związana z tym, w jaki sposób trafiać w te miejsca, które chcemy sfotografować w warunkach, które sobie do tego wymarzyliśmy. Numer 1 to oczywiście kamery internetowe. Możecie w miejscach, które chcecie sfotografować, odnaleźć kamery internetowe, które pokazują Wam praktycznie w czasie rzeczywistym, jak wygląda tam aktualnie sytuacja, na jakie warunki możecie liczyć. Ja często, jak odwiedzam jakieś góry, to szukam takich kamer internetowych gdzieś na przykład w Karkonoszach albo w Tatrach i sprawdzam, jaka dokładnie jest w tej chwili pogoda, i nawet siedząc sobie w cieplutkim łóżeczku bez widoku na góry jestem w stanie dość szybko sprawdzić, jakie warunki pogodowe mamy tu i teraz. Numer 2 to aplikacja Photopills, dzięki której możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają ruchy słońca, czyli elementu, który ma największy wpływ na światło, jakie dociera do naszego sensora w aparacie, czy księżyca, i gdzie, o której porze, którego dnia w danym roku księżyc czy słońce będzie w jakim położeniu, w jakim miejscu na świecie. Więc zaznaczamy sobie miejsce, zaznaczamy sobie porę dnia i możemy dokładnie zobaczyć, gdzie będzie zachodziło słońce, gdzie będzie wschodziło słońce, gdzie będzie zachodził księżyc, czy gdzie będzie wschodził księżyc. Dzięki temu powstają możliwości właśnie zrobienia takich zdjęć, jak to jedno z pierwszych, które Wam pokazałem, gdzie na wprost torów kolejowych było zdjęcie. To nie był przypadek, to nie jest tak, że jak gdzieś tam przez przypadek zauważyłem sobie to, tylko było to zdjęcie gdzieś tam z góry zaplanowane, gdzie wiedziałem, że tego i tego dnia roku jestem w stanie zrobić tam zdjęcie, gdzie słońce jest idealnie na wprost tych torów. Numer 3 to korzystajcie z meteogramów. To są najdokładniejsze prognozy pogodowe. Jak tylko nauczycie się czytać meteogramy, a nie jest to wcale takie trudne, można bardzo szybko zobaczyć, na jakiej wysokości jest podstawa chmur, na jakiej wysokości jest wierzchołek chmur, czyli na ile jesteśmy w stanie na przykład trafić na warunek, w którym góry wystają nad chmury, bo chmury mają dość niski wierzchołek i jesteśmy w stanie zrobić to wspomniane zdjęcie z oazą w chmurach, gdzie tylko wierzchołek góry, czy na przykład jakiś pojedynczy wieżyczka zamku wystaje nad chmury. Oczywiście podobnie jest z mgłą. Meteogramy bardzo fajnie podpowiadają, kiedy możemy liczyć na mgłę, kiedy jest to mgła związana z deszczem, kiedy jest to mgła niezwiązana z deszczem, czy po prostu z jakąś taką klasyczną wilgotnością, która jest także bardzo fajna. Polskie meteogramy naprawdę są super, hiper dokładne. Za granicą te meteogramy znaleźć jest relatywnie ciężko. Dla mnie taką najbliższą aplikacją, która daje dostęp do meteogramów, jest Windy. Polecam, jedna z najlepszych aplikacji pogodowych, pokazuje burze, pogodę, ruchy wiatru, ruchy prądów morskich. Naprawdę fenomenalna aplikacja, która powinna być jedną z podstaw dla każdego fotografa, bo naprawdę ona podpowiada, jakiego typu warunki, jakiego typu światła możemy się spodziewać w wybranym miejscu. Kolejna podpowiedź ułatwiająca trafienie na dobre warunki pogodowe to przeglądanie zdjęć na Instagramie z wybranej lokalizacji, posortowane od najnowszych. Często jest tak, że w tych popularnych lokalizacjach, takich jak Morskie Oko, czy jakieś takie bardzo popularne miejsca w Polsce czy za granicą, w ostatnio dodanych zdjęciach na Instagramie jesteśmy w stanie zobaczyć zdjęcia w zasadzie sprzed kilku minut i to nam też jest w stanie trochę tak jak kamera internetowa podpowiadać, jakie warunki mamy w tej chwili w danym miejscu. Przyznam, że gigantyczną pomocą jest też aplikacja Google Earth czy Google Maps, gdzie często robię taki trochę rekonesans miejsca, w którym będę robił zdjęcia. To poza tą aplikacją MyPills, o której wspomniałem w kontekście tego, gdzie jest słońce, podpowiada mi również zrozumieć, jakie jest ułożenie terenu i wyobrazić sobie mniej więcej to zdjęcie, czy to miejsce, w którym będę chciał zrobić zdjęcie i gdzieś tam spekulować, gdzie to słońce zacznie padać. Często robiąc zdjęcia w górach, MyPills oczywiście podpowie nam, z którego kierunku wzejdzie słońce, ale jeśli tam jest góra, no to my tego słońca nie zobaczymy przez czasami nawet kilkadziesiąt minut po wschodzie, czasami nawet do 2 godzin. Jest takie miejsce we Włoszech, takie legendarne jezioro Lago di Braies, gdzie jezioro jest wciśnięte pomiędzy 2
bardzo strome klify skalne i tam słońce wschodząc nawet o 7 rano pojawia się nad jeziorem dopiero w okolicy 10, więc mija kilka godzin, zanim zobaczymy to słońce. I ta topografia, którą podpowiada Google Earth, naprawdę pomaga zrozumieć, jak wygląda miejsce, w którym chcemy sfotografować, i miks tych elementów pogodowych, topograficznych pozwala nam bardzo dobrze zaplanować sobie zdjęcie. Ostatnia porada brzmi bardzo bzdurnie, ale pomyślałem, że mimo wszystko podzielę się nią. Rozglądajcie się. Wokół Was jest naprawdę masa piękna i często jestem w sytuacjach, w których widzę spektakularny zachód słońca, chmury podświetlone zachodzącym słońcem na czerwono albo tęcza przechodząca gdzieś w jakimś nietypowym miejscu, a ludzie tego po prostu nie zauważają. I fotografia dla mnie jest jedną z najpiękniejszych pasji, przede wszystkim dlatego, że pozwoliła mi, zacząłem dostrzegać piękno otaczającego mnie świata. I wiem, że brzmi to jak strasznie takie uduchowione bzdury, ale taka jest prawda. Zacząłem dostrzegać rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Jakieś niesamowicie widowiskową burzę, która naprawdę niesamowicie wygląda na zdjęciach. Zachodzące słońce, tak jak wspomniałem, ta mgła, nietypowe warunki pogodowe. Dlatego również posiadanie urządzenia, dzięki któremu jesteście w dowolnym momencie gotowi do tego, żeby wykonać fajne zdjęcie, jest jednym z absolutnie kluczowych elementów do tego. No ale takim jeszcze bardziej kluczowym elementem jest po prostu rozglądanie się, po prostu otworzenie się na to, żebyście dostrzegli jakąś nietypową sytuację, nietypowy kadr, bo fotografia dla mnie jest taką formą eksplorowania świata. Wprawdzie żyjemy w świecie, w którym w dużej mierze, może poza dnem oceanów, większość rzeczy została już odkryta, ale nadal jesteśmy w stanie pokazywać miejsca w sposób, którego prawie nikt nie widział, albo którego dosłownie nikt nie widział. Miejsca, które są czasami bardzo dobrze znane, ale pokazane w nietypowym świetle, w nietypowych warunkach atmosferycznych, potrafią wyglądać zupełnie inaczej. I dlatego my, jako fotografowie, jesteśmy takimi trochę odkrywcami, bo odkrywamy ten świat na nowo, pozwalamy odkrywać czasami bardzo dobrze znane miejsca w nowy sposób, więc to rozglądanie się jest taką trochę bzdurną poradą, ale naprawdę pomagającą wychwycić czasami nietypowy kadr, nietypowy widok, nietypowe warunki pogodowe, no i zrobienie tego zdjęcia, o którym zawsze marzyliście. Czego dzisiaj Wam życzę. Dzięki bardzo, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu. Zostawcie komentarz. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, walcie zawsze śmiało, odpowiadam na wszystkie. Dzięki bardzo, że wytrzymaliście tak długo i do zobaczenia.